Powinniśmy dzieci uczyć kochać misie. Dlaczego? Dlatego, żeby umiały kochać ludzi. Zapraszam w Ustroniu na dworzec dobrych myśli. Do domku wszystkich misiów i niedźwiedzi. Zaczęło się od mojego eksperymentu, jak zwykle. Jak pierwszy budzik rozebrałem, no, wiedziałem już, co jest w środku. Naturalnie jako dziecko nie poskładałem go z powrotem. I to samo stało się z pierwszym misiem. Też chciałem wiedzieć, co tam jest w środku, więc go rozprułem. Okazało się, że tylko trociny. No i zaczął się lament, płacz. No naturalnie już ten misiek nie był taki, jak był, mimo to, że babcia go tam poszyła. Ale z kolei spowodowało to, że na każde urodziny, każde święta otrzymywałem kolejnego misia od cioci, babci, dziadka, czy tam znajomych, czy krewnych. Było ich coraz więcej, ale z biegiem czasu zaczęły mi się te buźki podobać, ponieważ każda jedna była prawie że inna, mimo to, że były wykonane powiedzmy mechanicznie, szyte i tak dalej, ale miały swój charakterek. Jedne były miękkie, drugie były twarde, potem zaczęły się pokazywać różne figurki z drewna, z porcelany. No i tak zaczęła się moja przygoda z misiami. Są to misie trochę zużyte już. Widać, że tego futerka nie ma wszędzie pełno. Są to bardzo stare misie, które jednak ruszają łapkami, rączkami, główką. Te misie kocham najbardziej, ponieważ widać, że w nich jest dusza przekazana już z któregoś pokolenia. Taki misie, który tutaj widzimy, ma przynajmniej z 70 lat. I wiadomo, nie było to jedno dziecko, które się nim bawiło, ale całe pokolenie. Tutaj mam portret dosyć ciekawego niedźwiedzia, misia. Nazywa się Janosz. Urodził się w Zabrzu i niewiele ludzi o tym wie, ponieważ jest to jeden z najpopularniejszych śląskich misiów, o którym zostało napisane 130 książek, przetłumaczonych na 160 języków. Walt Disney nagrał 6 filmów. Mamy tutaj ojca wszystkich niedźwiedzi i misiów, a przede wszystkim Teddy Beara. Jest to pan Roosevelt. Niedźwiadki 3 z filmu Trzy misie pana Wilgosza. Dostałem je osobiście z misiuszatek. Jest to oryginalna figura z filmu, wykonana przez pana Wilgosza. Był bardzo długi okres czasu, gdy nikt nie wiedział, że ja zbieram misie, ponieważ no niestety prowadziłem swój zakład, pracowałem, no i to trochę było dziwnie, że starszy gość i tutaj bawi się misiami. A to nie chodzi o zabawę, to po prostu było moje kolekcjonerstwo, ponieważ zacząłem wybierać już coraz to ładniejsze egzemplarze. Przestałem szukać te miśki, tylko one mnie znajdowały. Jak już jakieś rzuciło na mnie oko, no to niestety musiało iść ze mną. Czy to przywiozłem sobie z Kuby, czy z Kanady, czy gdziekolwiek, gdzie byłem. Zawsze musiałem sobie przywieźć jakiegoś miśka. I naturalnie kartki pocztowe, które wysyłałem do rodziny, znajomych, no też musiałem mieć jakiegoś miśka na sobie. To są bardzo stare misie, muszę powiedzieć. Misie plastikowe polskie, lata 40. Są to z tworzyw sztucznych, tak zwanego bakielitu kiedyś. Mam tutaj dosyć ciekawą
figurkę fajnego miśka, który był moim talizmanem na maturze. Stwierdziłem w pewnym momencie, że one jednak zajmują mi dosyć dużo powierzchni. Trzeba coś z nimi zrobić. Człowiek wiecznie żyć nie będzie, więc mimo to, że one nic nie jedzą, no ale trzeba się nimi opiekować, czyścić i pielęgnować, żeby można było je pokazać. No i postanowiłem szukać jakiegoś pomieszczenia. Przez znajomych, kolegów i tak dalej, koleżanki, które mi tutaj wskazały potem przez przypadek, że jest taki dworzec do wynajęcia, czy byś sobie nie podjechał, zobaczył. Przyjechałem, zobaczyłem, zakochałem się. Poszedłem tutaj do piwnicy i patrzę, leży pudełko. Zwykłe pudełeczko, biorę do ręki, a tam napis Zielonka. Nazywam się Zielonka, więc mówię sobie, to jest znak. Czyli trzeba tu po prostu przyjść i zamieszkać z moimi misiami. I od roku czasu praktycznie przygotowywuję ten budynek do tego, żeby można go udostępnić publicznie. Czekam tam na niektóre jeszcze zgody. Naturalnie pandemia pokrzyżowała wiele rzeczy i nie można tego jeszcze otworzyć, ale myślę, że coś, co się powoli i w bólach rodzi, będzie potem bardzo fajnym domem dobrych myśli. To jest budynek, który raz, że ma swoją dużą historię. Budynek jest z 1880 roku i gdyby te ściany mogły opowiadać na pewno wiele historii ludzi oczekujących na pociąg, czy wędrowców, którzy tutaj się przemieszczali, dużo rzeczy by mogły opowiedzieć. Tak samo i moje misie. Moje misie są też z różnych rodzin, z różnych miejsc i zapewne niejedną historię opowiedzą, pozwolą się zatrzymać, wyciszyć i w tym pędzącym świecie znaleźć parę chwil dla siebie. I ja mam dosyć dobrą pamięć. I mogę powiedzieć, że osobiście nigdy nie kupiłem, zabrałem misia, który byłby taki sam, który mam już w kolekcji. A jest ich prawie 10 000. Także to jest taka zabawa memory trochę, żeby po prostu też ćwiczyć pamięć i wiedzieć, co się dzieje. A dlaczego misie? Ja uważam, że powinniśmy dzieci uczyć kochać misie. Dlaczego? Dlatego, żeby umiały kochać ludzi. Tej miłości dzisiaj w niektórych dzieciach brakuje. I to, uważam, powinniśmy pokazać, że przez tą maskotkę, którą można przytulić, nie tylko w dzień, ale i wieczorem, kiedy te dzieci są same, kiedy śpią z tym miśkiem, im potrafią się z nim wypłakać, opowiedzieć swoją historyjkę dnia, kiedy nie zawsze ten rodzic ma czas. I na pewno, uważam, jest to trochę lepsza figurka aniżeli lalka Barbie, która jest plastikowa, zimna i niestety tak nie przytuli dzieciaka jak ten miś. A mi się chce, więc zbieram. To jest taka figurka dosyć ciekawa o 3 misiach, które sobie gospodarzą w domu. I jak widzimy, jest tu 2 braci, ale mamy i siostrzyczkę. Czy ja rozmawiam z misiami? Mówię, no gadam czasami do nich. No i kolega mówi, taki doktor mówi, to jest wszystko w porządku. Tylko gorzej, jak one do ciebie zaczną gadać. Przyjaciele mówią, że jestem przyjazny, owocny i zawsze można liczyć na moje wsparcie. Aby uatrakcyjnić moją kolekcję, w związku z tym, że mam sporo misiów jako figurki, które grają, śpiewają, postanowiłem stworzyć jukebox, czyli misiową szafę grającą.
no po prostu zwykłego domofonu, który przerobiłem na właśnie stację do obsługi tych miśków. Świat jest coraz bardziej brutalny, mniej ciekawy przez to, że wszystko dzieje się szybko, wszystko żyje w internecie, w komórce. Jeżeli nie ukierunkujemy nasze dzieci i nie wskażemy drogi, że prócz tej sztucznej inteligencji jest jeszcze inteligencja, którą właśnie to dziecko posługuje się i jest w stanie ożywić tą figurkę. Przez to, że będzie opowiadać jakąś historyjkę, przez to, że będzie się nim bawić, to powoduje taką ogromną przemianę u dziecka, kiedy zaczyna po prostu rozumieć świat trochę inaczej. Nie na darmo mamy misie, które dostają dzieci w trakcie wypadku, które w czasie pożaru od ratowników otrzymują jakiegoś miśka. Wiele dzieci, które uczyło się jako pielęgniarki, robiło eksperymenty i mam misie, które były na pół zepsute tylko dlatego, że zostawały zaszczyki jeden za drugim. Czyli w jakiś sposób uczestniczą w tym życiu i uczestniczyły w tym życiu dzieci. I myślę, że te życie dosyć, powiedzmy, było ciekawsze, aniżeli to dzisiejsze, kiedy mamy wszystko podane na tacy, tak? Niedźwiedź słomiany. Jest on wykonany ręcznie przez ludzi ze wsi Miedary, czy z miasteczka Miedary. I chodzi on od domu do domu w dniu ostatków i zbiera złe moce z każdego domu i na końcu zostaje zabity, robi się wielką zabawę, ucztę, zabija niedźwiedzia symbolicznie, tak jak topi się marzannę. I on zostawia z kolei w domach moc, siłę, bogactwo i jest takim symbolem pozytywnym. Rzadko kiedy można mnie spotkać bez jakiegoś misia, bez jakiejś ozdoby misiowej, czy tam w klapie jakąś figurkę, czy cokolwiek. No i jest to taka moja filozofia życia, że warto czasami się czymś zająć, żeby nie zwariować w tym dzisiejszym świecie.